Dlaczego do niemieckiego Monachium przywiozłem rower elektryczny marki EcoBike? Czy wiesz, że Panasonic, kojarzony w Polsce głównie z telewizorami, to jeden z największych koncernów elektronicznych na świecie? Jaki jest sens wozić ludzi pociągiem na dystansie 28 metrów? Dlaczego ten japoński tak zwany rower dla mam ma zablokowaną kierownicę? W jakim celu z europejskiej siedziby firmy Panasonic odbieram rower ze wspomaganiem elektrycznym? Zapraszam do obejrzenia ciekawego wideo. Dzisiaj zwiedzimy razem Panasonic Customer Experience Center. To niesamowite miejsce zlokalizowane jest w miejscowości Ottobrunn na obrzeżach Monachium. Jedziemy! Pan Konosuke Matsushita, założyciel firmy Panasonic, był wielkim fanem rowerów. Jako młody chłopak praktyki zawodowe odbywał w sklepie rowerowym. I tak narodziła się jego wielka pasja do pojazdów dwukołowych. Panasonic produkuje rowery nieustannie od roku 1952, głównie na rynek japoński. I bajki produkują już od 46 lat. Rety, to jest dłużej niż moja obecność na tym świecie. Fabrykę w Japonii opuszcza rocznie 650 tysięcy rowerów. To jest jeden z ich najbardziej popularnych modeli. Jest niezwykle funkcjonalny, prosty i tani. Ten rower w Japonii nazywany jest pieszczotliwie rowerem dla mam. Tutaj możemy zapakować zakupy, jedno dziecko, drugie dziecko, no i siebie. Gdy stawiamy rower na stabilnej podnóżce, automatycznie blokuje się kierownica, żebyśmy mogli łatwo zapakować zakupy albo dziecko. Jeżeli dziecko z nami nie jedzie, to możemy fotelik dać w ten sposób i dzięki temu mamy tutaj dużo więcej przestrzeni. Panasonic jest przede wszystkim producentem elektroniki. Ich komponenty i urządzenia można znaleźć niemalże wszędzie. Produkują elektronikę do samochodów hybrydowych i elektrycznych. Super wytrzymałe laptopy do profesjonalnych zastosowań. Czujniki, silniki, siłowniki i wszelaką aparaturę przemysłową. Produkują drukarki 3D i roboty przemysłowe. Panasonic produkuje również urządzenia do masowej produkcji elektroniki. Cenówki do sklepów i marketów z wyświetlaczem. Ogniwa paliwowe do zasilania domów i fabryk w energię. Całą masę sprzętów RTV i AGD. Urządzenia do grzania, chłodzenia i produkcji prądu. W popularnych urządzeniach AGD mamy komponenty Panasonica. W tym przypadku płyta główna i wyświetlacz. Panasonic produkuje również silniki elektryczne dla wielu znanych producentów rowerów. Japońskie silniki Panasonic możesz znaleźć na przykład w polskich rowerach marki EcoBike. To najnowszy model Dare, który jest napędzany mocnym silnikiem Panasonic GX Ultimate. Ta jednostka napędowa generuje aż 95 Nm momentu obrotowego. Napęd na tylne koło przenoszony jest za pomocą bezobsługowego paska zębatego. Komponenty Panasonic znajdziesz w wielu nowoczesnych autach konwencjonalnych, hybrydowych i elektrycznych. Produkują inwertery, przetworniki DC na DC oraz systemy awaryjnego odłączania baterii w razie wypadku. A tutaj ciekawostka. Mały wentylatorek z łożyskiem hydrodynamicznym. Wał obraca się bezkontaktowo na filmie olejowym. Tego typu wentylator pracuje ultra cicho, jest bardzo żywotny oraz może pracować w szerokim zakresie temperatur. Silniki Panasonic słyną z tego, że są niesamowicie niezawodne. To jeden z prostszych modeli zwanych potocznie Two-Axis. Taki silnik jest ciągle produkowany w Japonii dla rowerów na rynek japoński. Dlaczego Two-Axis? Bo mamy dwie osie. To znaczy na tym wale montujemy korby, tutaj montujemy zębatkę, natomiast to małe kółko to jest kółko napędowe. Jest to stalowa zębatka, przez którą przechodzi łańcuch i ta zębatka napędza nam rower elektryczny. Kontroler jest bardzo prosty i funkcjonalny. Styki do baterii są duże i solidne. Ten silnik jest podobno niezniszczalny. Teraz patrzymy na sprzęt AGD produkowany głównie na rynek japoński. Wszelakiego rodzaju blendery, kuchenki indukcyjne, lodówki, piekarniki, mikrofalówki itd. Ale mnie najbardziej zachwycił mały piekarnik. W Polsce zwykle mamy piekarniki olbrzymie, a tutaj proszę bardzo. Kontroler do piekarnika i sam piekarnik. Mały? Ja bym powiedział, że wystarczający. Wystarczający, żeby przygotować obiad dla małej rodziny. Jaka oszczędność miejsca.
To jest bateria do pokazywanego wcześniej roweru dla mam. Jest niezwykle mała, ma zintegrowaną rączkę. Pojemność tej baterii to 16 Ah, ale dzięki temu, że pojemność jest mała, to taka bateria jest super lekka. Wracamy do domu, w domu mamy na stałe zainstalowaną taką ładowarkę, wkładamy taką baterię, opieramy i bateria zaczyna nam się ładować. W mojej ocenie jest to super praktyczne rozwiązanie. Idziemy dalej. Panasonic jest od lat zaangażowany w rozwój tak zwanej zielonej energetyki. Produkują już ogniwa paliwowe. Tutaj mamy przykład. Czym jest ogniwo paliwowe? Jest to urządzenie, do którego dostarczamy tlen oraz wodór. W tym urządzeniu możemy tlen i wodór zamienić na energię elektryczną oraz ciepło. Ciepło możemy wykorzystywać do ogrzewania naszego domu albo do podgrzewania, dla przykładu, wody. Sprawność energetyczna takich urządzeń jest bardzo wysoka, a produkcja dwutlenku węgla śladowa. Takie mini elektrownie są popularne w Japonii. Technologia powoli wchodzi do Europy. Wyzwaniem jest ciągle pozyskiwanie wodoru w sposób ekologiczny i opłacalny. Nie byłbym sobą, gdybym nie poprosił chłopaków z Panasonica o narzędzia i możliwość rozkręcenia silnika. Statystycznie te silniki wcale się nie psują, więc rozebrany silnik można spotkać głównie w fabryce na montażu. W środku mamy uszczelniacz, wysokiej jakości łożyska, tutaj mamy czujnik kadencji, na dole mamy silnik elektryczny, główny wałek, łożysko, plastikowe koła, zębatki, zębateczki, trochę elektroniki. Tutaj na przykład mamy taki gumowy, mięciutki element, który odprowadza ciepło z elektroniki. Tutaj na taki mały radiator. Na tych kołach zębatych jest dużo smaru. Taki nowy smar pięknie pachnie. A jak smakuje? Nie no, bez żartów. Cenówki w sklepach. Czy ty kojarzysz tą technologię? Kiedyś, w starych czasach, mieliśmy też metki z cenami w marketach, w sklepach i jeżeli była zmiana cen w markecie, no to chodziła pani albo pan i pieczołowicie zmieniali te wszystkie karteczki przy każdym produkcie. Ale to było kiedyś. Teraz technologia jest taka, że przy produktach mamy takie cenówki, które mogą wyświetlać różne kolory. Te wszystkie cenówki są podłączone do sieci Wi-Fi. Menadżer siedzi sobie w biurze i za dotknięciem przycisku na klawiaturze może automatycznie, błyskawicznie zmienić wszystkie ceny w sklepie. Czyli bardzo szybko możemy wprowadzać wszelakie promocje albo zmiany cen na weekend. To jest prawdziwe Raffaello. Ta technologia jest bardzo sprytna, ponieważ w takim stanie, jak już cenówka coś wyświetla, to wtedy ona nie pobiera energii z akumulatora. Energię z akumulatora pobiera wtedy, kiedy się komunikuje i kiedy następuje zmiana ceny i kiedy zmienia się grafika na tej cenówce. Mogą być takie malutkie, ale są już też dostępne dużo większe. Producent cenówek i komponentów do cenówek? Zgadłeś. Panasonic. Firma Flyer to bardzo dobry przykład europejskiego producenta rowerów, który od lat stosuje silniki Panasonic w swoich rowerach. Czy bateria tutaj też jest Panasonica? Nie. Na dzień nagrania tego materiału Panasonic nie oferuje baterii do silników z serii GX na rynku europejskim. Więc jaką mamy tutaj baterię? Producenci mogą stosować różne baterie, bo silnik Panasonica jest tak zwanym systemem otwartym. Więc tutaj mamy baterię z Fita, mamy kolorowy wyświetlacz z firmy Fit oraz kontroler od tego samego dostawcy. Czy wiesz, że to najbardziej popularny laptop w amerykańskich wozach policyjnych? Policja w USA od lat stosuje laptopy Panasonic Toughbook 55, które są niezwykle wytrzymałe. Dodatkowo są odporne na uderzenia oraz odporne na zalanie płynami. Służby medyczne często stosują takie zestawy ratunkowe z wbudowanym tabletem. Szedłem na górę, ale zawołały mnie jeszcze kamery. Zobaczcie, tam mamy analogowe, cyfrowe HD, tutaj jakaś wypasiona kamera 3D, kamera 8K i tutaj kamera 8K i jeszcze z elektryką, która pozwala zdalnie sterować taką kamerę. Można zobaczyć, że te kamery wykorzystywane były na olimpiadach w różnych latach.
a tam obraz rzucany przez projektor i to jest super wypasiony projektor laserowy, który podobno kosztuje ponad 20 000 euro. Oczywiście to nie jest projektor do Twojego kina domowego, tylko to jest do zastosowań profesjonalnych. Jest tutaj taka masa interesujących mnie urządzeń, że ten odcinek mógłby trwać 3 godziny. Tutaj mamy przykład minimalistycznego pociągu i idea jest taka, że ten pociąg może podróżować na linach z prędkością 200 km na godzinę. Te fotele wyglądają super minimalistycznie, ale tak naprawdę są bardzo wygodne. Jeździłbym. Polskie rowery marki EcoBike dumnie prezentują się w Monachium. Natomiast ja zabieram ze sobą do Krakowa rower z silnikiem Panasonica. Czy uda mi się taki silnik popsuć? Bo wiecie, że ja jestem dla silników bezlitosny. Chłopaki z Panasonica twierdzą, że jest to niemożliwe. Test tego roweru pojawi się u mnie w kanale dopiero za jakiś czas, ponieważ będę miał możliwość zrobić prawdziwy test długodystansowy tego roweru z tym silnikiem. Obiecałem, że opowiem Wam o pociągu, który wozi pasażerów na dystansie 28 metrów, więc tutaj obok mnie, a na tym zdjęciu ją dokładnie widać, jest betonowa tuba, a obok jest pociąg. Pociąg jest pełnowymiarowy i mogą wejść do niego prawdziwi ludzie. Specjalny pociąg, ponieważ on nie porusza się po torach, tylko on lewituje po to, żeby nie było oporów toczenia. Co więcej, w tej tubie jest generowana próżnia, wyciągane jest powietrze. Po co? Po to, że jeżeli taki pociąg podróżuje w tej tubie, a nie ma tam powietrza, to nie ma też oporów wiatru. Prędkości mają dochodzić do 1200 km na godzinę. Oczywiście nie na takim dystansie. Na razie ludzie tam nie podróżują, natomiast w tym modelu, w tym prototypie robią prawdziwe testy, pociąg się tam porusza, lewituje, wszystko działa. Co to ma wspólnego z Panasoniciem? Ten prototyp jest zlokalizowany tuż obok siedziby Panasonica, a tak na marginesie ten cały pomysł z tym pociągiem to jest wymyślony przez pana, który nie ma teraz dobrego PR-u, przez Elona Muska. Ale to jest pierwszy w Europie prototyp, który działa. Jeszcze jedna ciekawostka. To wygląda jak jakiś zespół urządzeń, do czego one służą, więc Panasonic nie jest gołosłowny. Tutaj mamy w tym kontenerze wielki zbiornik na wodór. Natomiast tutaj są ogniwa paliwowe, które przerabiają wodór na ciepło i na energię elektryczną. To wszystko działa do tego stopnia, że całe to centrum wystawowe jest zasilane właśnie z tych ogniw paliwowych. Jeżeli ten materiał był dla Ciebie interesujący, to bardzo Cię proszę, rozważ subskrypcję kanału Dr. E-Bike. Do zobaczenia w kolejnym. Z prądem. Hej!